Cześć, witam w filmie, który jest poświęcony prawidłowemu ustawieniu, modyfikacji, ale przede wszystkim zrozumieniu pracy tylnego zawieszenia w BMW E36, E46 z pominięciem E36 kompakta, chociaż parę słów o zawieszeniu tego auta też powiem, ponieważ jest tam trochę inna belka zawieszenia. Skupimy się na tym, czego jest najwięcej, czyli na wielowahaczowym zawieszeniu właśnie E36, E46. Ten film będzie rekordowy, jeżeli chodzi o ilość merytoryki we wszystkich moich filmach, ponieważ jest to bardzo rozległy temat. Będzie dużo teorii, ale też dużo praktyki, która mam nadzieję będzie dla Was interesująca. Also, this video have English subtitles. You can turn them on right here. It's automatically translated by YouTube, so sorry for any mistakes. Maybe in future I will change language. But in this moment I feel strong in Polish, so you can turn translation and actually you can understand almost everything. Na wstępie chciałbym zaznaczyć dwie rzeczy, taki disclaimer. Ten film nie jest gotową odpowiedzią na to, jak ustawić auto, ponieważ jednym z wielu powodów, dla którego nagrywam ten film, jest to, że często spotykam się z pytaniami na różnych grupach dyskusyjnych BMW, drift i tak dalej, jak ustawić konkretne parametry, w tym przykładzie tylne zawieszenie. I często jest tak, że odpowiadają osoby, które nie do końca mają doświadczenie i wiedzę, albo nie potrafią tego wytłumaczyć. Te osoby pytające się stosują te rzeczy, które im inne osoby polecają. I na dobrą sprawę nikt się z tego nie uczy, ponieważ jakby trzeba wiedzieć, co na co ma wpływ i dlaczego akurat tak ma być zrobione, a nie inaczej. I jak to ustawić pod konkretny styl jazdy, pod konkretny silnik, budę. Myślę, że niekoniecznie, bo E36, E46 tutaj są bardzo podobne, jeżeli chodzi o rozkład masy, a zwłaszcza tylne zawieszenie, więc tutaj będzie to wspólne praktycznie do tych obu samochodów i do wszystkich karoserii, oprócz E36 kompakta. Oczywiście powiem o tych różnych opcjach, które możecie sobie zastosować do Waszego konkretnego silnika, toru, mocy, stylu jazdy i tak dalej, ale przede wszystkim robię ten film, żeby Wam pokazać podstawowe modyfikacje plug and play tylnego zawieszenia, bardziej skomplikowane modyfikacje, jak to wszystko, te wszystkie rzeczy mają wpływ na prowadzenie się auta, ponieważ tylne zawieszenie, może inaczej, przednie zawieszenie, skręt to jest podstawa, jeżeli chodzi o modyfikację samochodu pod drift. Tylne zawieszenie często zostaje olane bądź ustawione po prostu na pałę, ponieważ to nie ma znaczenia. To ma ogromne znaczenie to, jak auto się prowadzi, to jak przyspiesza, to jak się przekłada. Dużo osób nie siedzących w temacie, a nawet siedzących częściowo w temacie driftu uważa, że drift polega na braku przyczepności, ponieważ jest dym, jest uślizg i tu nie chodzi o trakcję. I to jest absolutnym błędem, ponieważ w drifcie właśnie chodzi o trakcję. Oczywiście to, że jedziemy bokiem i to, że jest dym, może świadczyć o tym, że my nie mamy przyczepności, ale jeżeli nieodpowiednio ustawimy samochód, będziemy mieli z tyłu twarde sprężyny, negatyw, no to ok, auto będzie jechało bokiem, ale ja to nazywam, będzie stało bokiem, ponieważ można założyć bardzo duże koło, mieć małą moc i jechać bokiem, ale efekt jest taki, że my stoimy w miejscu. A jeżeli odpowiednio ustawimy swój samochód, to nawet z niewielką mocą na 16-calowych kołach jesteśmy w stanie być naprawdę szybcy. Oczywiście drift to nie jest, może inaczej, drift to nie zawsze jest wyścig i czasami to nie chodzi o to, żeby być najszybszym, tylko chodzi o to, żeby możliwie jak najbardziej wykorzystać potencjał swojego samochodu, ponieważ te 200 koni, około 200 koni naprawdę pozwala na bycie konkurencyjnym w nawet takich półamatorskich zawodach, tylko do tego trzeba wiedzieć, jak ustawić auto, no i w związku z tym właśnie nagrywam ten film. Druga sprawa. Przez większość mojego życia zawodowego byłem mechanikiem aut cywilnych. Motorsport był zawsze moim takim konikiem, aktualnie jest numerem 1, jeżeli chodzi o moje życie, a konkretnie drift jest numerem 1 i wszyscy, którzy siedzą mocniej w drifcie, wiedzą, o czym mówię. Ale mając taką podbudowę bycia mechanikiem aut cywilnych, będę chciał zacząć od samego początku, od omówienia tego, dlaczego tak zostało tylne zawieszenie zaprojektowane w tych konkretnie samochodach, ponieważ to nie jest przypadkiem, że koło idzie w negatyw, to nie jest przypadkiem to, że tylny wahacz, nie ten, tylko fabryczny, dolny wahacz jest z kawałka blachy,
Te rzeczy nie są przypadkowe i żeby dobrze zrozumieć to, jak zmodyfikować to zawieszenie, po pierwsze trzeba wiedzieć, jakie założenia przyświecały producentowi projektując to auto, ponieważ to zawieszenie zostało zaprojektowane pod koniec lat 80., a i tak jest do teraz bardzo nowoczesne. Oczywiście było dużo modyfikacji, ale w dalszym ciągu to zawieszenie jest naprawdę świetnie prowadzącym się tylnym zawieszeniem z początku lat 90. i daje ogrom możliwości na modyfikację. Tylko trzeba wiedzieć, co my właściwie chcemy uzyskać w tym. Dlatego zaczniemy na sam początek od teorii, dlaczego tak, a nie inaczej zostało to zrobione. Rozdział pierwszy. Założenia fabryczne. Zbierając materiały do tego filmu, udało mi się znaleźć dużą ilość archiwalnych zdjęć z projektowania, z testowania i z produkcji E36. Oprócz tego udało mi się znaleźć jeszcze zdjęcia na przykład takie albo takie, ale w to nie będziemy wchodzić. Skupimy się bardziej na aspektach technicznych. I wcześniej powiedziałem o tym, że to auto było projektowane 30 lat temu przeszło i według Wikipedii został ten model zaprezentowany w listopadzie 90 roku. Więc przy założeniu, że mamy 2024 rok, to można powiedzieć, że to auto było projektowane 35 lat temu plus minus. Może nawet trochę więcej, bo projektowanie takiego auta to jest kilka lat spokojnie. Akurat nie będę wchodził teraz w te konkretne wikipediowe szczegóły, bo zupełnie nam nie o to chodzi. Tylko chcę Wam pokazać to, że 35 lat to jest naprawdę bardzo dużo, a i tak to zawieszenie jest przy założeniu, że wszystkie gumy są sprawne i wszystko jest ok, nie ma luzów. To zawieszenie jest naprawdę fajne, auto prowadzi się świetnie jak na tylnonapędowy samochód klasy takiej średniej. Też w sumie nawet nie znam się na klasach, przyznam szczerze, jestem tylko prostym mechanikiem. Na marginesie w opisie tego filmu macie linki do filmów właśnie z produkcji, z projektowania, z testowania itd. Myślę, że jest to fajna lekcja historii, ale w tym filmie skupimy się bardziej na tylnym zawieszeniu i na zrozumieniu jego działania i modyfikacjach. Ostatnie słowo przed teorią. Takie wstawki jak ta będą w kilku miejscach, ponieważ gotowy film wysłałem kilku osobom w celu sprawdzenia błędów w montażu, ale też w merytoryce i kilka kwestii wymaga doprecyzowania, dlatego wstawki takie jak ta uzupełniające będą w kilku miejscach. Możemy przejść do omówienia teorii na podstawie modelu BMW E36. Każdy, kto modyfikował tylne zawieszenie w E36 wie o tym, że im koło idzie bardziej do góry, tym bardziej kładzie się w negatyw. I to nie jest przypadek, to jest celowy zabieg. W największym skrócie zastanawiałem się właśnie, dlaczego tak jest i jest to dosyć proste, ponieważ w przypadku belki sztywnego tylnego mostu nic nam się nie zmienia. Tylko że sztywny tylny most jest już troszeczkę przeżytkiem, w autach osobowych oczywiście. W autach cięższych czy dostawczych to jest w dalszym ciągu najlepsze, najmocniejsze rozwiązanie, ale w autach osobowych zawieszenie wielowahaczowe od wielu lat jest stosowane. Ono ma pewne zalety i wady, oczywiście jak każde z tych rozwiązań, z tym, że nie bez powodu zyskało tak dużą popularność. Zakładając, że mamy auto na fabrycznej wysokości tylnego zawieszenia, dlaczego tak jest, że w momencie, kiedy ono idzie do góry, idzie w negatyw? Powód jest bardzo prosty i postaram się go tak obrazowo przedstawić na tym modelu. Wyobraźcie sobie, że auto skręca łukiem w prawo, czyli cała większa masa auta idzie na tą stronę. Co za tym idzie też, koło idzie nam do góry. Czyli jeżeli mielibyśmy sztywny most i charakterystyka pracy tego zawieszenia, czyli w kontekście pochylenia koła, byłaby taka, że koło idzie do góry, idzie cały czas w prostej linii, no to jeżeli auto pochyla nam się tak, no to koło idzie w ten sposób. Czyli powierzchnia opony, która dotyka nam asfaltu, jest ograniczona, jest mniejsza, ponieważ idzie do góry, koło idzie do góry, jest siłą rzeczy tylko ta część opony przyczepna. Więc tył będzie miał tendencję do jakiegoś tam uślizgiwania się. W związku z tym wielowahaczowe zawieszenie w większym lub mniejszym stopniu pochyla to koło w momencie, kiedy idzie do góry. Czyli jeżeli jedziemy sobie jeszcze raz po łuku w prawo, masa auta idzie nam na zewnętrzną część samochodu, czyli zewnętrzne koła, to w momencie, kiedy koło idzie do góry, jeżeli będzie robiło coś takiego, czyli będzie nam szło w negatyw, to w tym momencie ten negatyw, który jest wyjściowo teraz, w tym momencie
daje nam dużo większą przyczepność opony, co jest bardzo dużym plusem, ponieważ w momencie, kiedy jedziemy na łuku, chcemy mieć jak największą przyczepność. Żeby nie być gołosłownym, przygotowałem się do tego filmu bardzo porządnie. Literatura techniczna to jest coś, co w świecie amatorskiego motorsportu jest nieznane, a szkoda, bo można się dowiedzieć stamtąd bardzo wielu ciekawych rzeczy. Na przykład jak zbudować samochód. I mamy tutaj bardzo dokładną instrukcję, jak zamontować resor piórowy, gumową osłonkę i bęben hamulca. Oczywiście żartuję. Ta książka to jest historyjka techniczna. To nie jest lokowanie produktu, spokojnie, nic za to nie dostaję. Kiedyś znalazłem tą książkę i bardzo mnie zauroczyła i zdecydowałem się ją kupić i polecam każdemu, kto ma w rodzinie małego szkraba zainteresowanego motoryzacją. Jest też książka o motocyklu, tak na marginesie. Polecam, później może skończyć tak jak ja, budując dziwne samochody do dziwnych rzeczy. Odłóżmy to na bok. Książki, które mam w formie papierowej, okazały się mało przydatne z tego względu, że są dosyć przestarzałe. I 2-3 krótkie przykłady. Ta książka, wydawnictwo Komunikacji i Łączności, znane wydawnictwo w Polsce, jeżeli chodzi o wiedzę techniczną. Obsługa układów kierowniczych i hamulcowych pojazdów samochodowych zapowiada się spoko, ale jej rok wydania 1978. Także no tutaj ta wiedza jest bardzo, ale to bardzo przestarzała, bo są rzeczy pod tytułem kalamitki, zdejmowanie opony dętkowej, przekładnia wodzikowa typu Bishop. Nie wchodźmy w to. Odłóżmy to na bok. I mam jeszcze 2 książki w języku angielskim, które dostałem od Dominika, które też okazały się mało przydatne, ale są 2 rzeczy, które znalazłem w tych książkach, które chcę Wam pokazać, bo są ciekawe dosyć. Książka Chassis Engineering, rok 92, o ile dobrze pamiętam. Tak, November 92. Ciekawe rzeczy są w środku, ale są też takie, czyli jest tu pokazane, jak ciąć sprężynę. No cóż, kiedyś tak wyglądały modyfikacje, teraz trochę dalej tak wyglądają, ale nie idźmy tą drogą. A ta książka Race on Rally Car Source Book, też bardzo fajny podręcznik. Tu z kolei mamy rok pierwszej publikacji 1983, także też już jest kilka lat. I przeglądałem ją, nie znalazłem na dobrą sprawę nic, co by mnie zainteresowało, jeżeli chodzi o ten film, ale to zdjęcie nazwę go ślepą drogą motorsportu, ponieważ widać tutaj formułę, która ma 2 przednie osie. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby przód miał lepszą trakcję, żeby formuła przejeżdżała szybciej przez zakręty. No cóż, wiele było ślepych dróg, zarówno w motoryzacji, jak i w motorsporcie, ale wróćmy do tematu tego filmu. Książka, którą mam w formie PDF, która dała mi ogrom wiedzy, jeżeli chodzi o właśnie fabryczne ustawienia zawieszenia. To książka o nazwie Podwozia samochodów, podstawy konstrukcji, również wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Książka jest wydana w języku polskim w 2004 roku, ale oryginalne niemieckie wydanie wyszło w 2000 roku. I ta książka okazała się złotym strzałem, ponieważ nie dość, że ma ogromną ilość wykresów, wyliczeń, tabelek, informacji, to jednym z aut, które jest autem przykładowym, a zawieszenie konkretnie, które jest zawieszeniem przykładowym, to jest właśnie zawieszenie BMW S36 i w tym momencie możemy wrócić do wątku pochylenia koła względem dobicia i odbicia. Na tym wykresie widać właśnie zmianę pochylenia tylnych kół podczas dobicia. Koło idzie do góry, jak i odbicia, koło idzie na dół. Dla czytelniejszego obrazu zaznaczyłem to, co nas interesuje, czyli BMW. Ta czerwona linia to jest zmiana kąta pochylenia. Środek różowego kółka, dodatkowo jeszcze zaznaczony strzałką, to jest fabryczna wysokość zawieszenia. I widać na tym wykresie, że już wyjściowo, gdy auto stoi na kołach, kąt pochylenia jest ujemny. To zdjęcie zrobiłem podczas ustawiania geometrii zawieszenia w swoim aucie na szkolnym sprzęcie, ponieważ mam na swoim koncie pracę jako nauczyciel. I widać tutaj wartości fabryczne i widełki, w które trzeba się zmieścić podczas ustawiania właśnie kątów zawieszenia. W kontekście pochylenia wartość preferowana, czyli środek wartości minimalnej i maksymalnej, to jest minus 2 stopnie. Wracając do wykresu, tutaj ta wartość, to środek różowego kółka, to jest okolice minus 1 stopnia. Skąd ta różnica? Nie ma to dużego znaczenia. Możliwe, że inżynierowie, którzy opracowali ten wykres z tej książki, bazowali na wyjściowo trochę innych parametrach niż to, co pokazało mi to zdjęcie przed chwilą, czyli zdjęcie z programu do ustawienia
geometrii, ponieważ tam ustawia się rzeczy pod tytułem, czy zawieszenie jest sportowe, czy jaki jest rozmiar kół i tak dalej, więc możliwe, że przy fabrycznym zawieszeniu, przy innym kole te wartości będą troszeczkę inne, ale przede wszystkim, wracając do wykresu, ta czerwona linia jest prosta. I tak jak jest opisane w podpisie do tego wykresu, wielorączkowe zawieszenie samochodu BMW wykazuje prostoliniowy przebieg zależności. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest koło, a to jest wahacz. Czyli przy założeniu, że ten przebieg kąta pochylenia koła względem dobicia i odbicia jest prostoliniowy, no to w momencie, kiedy auto mamy na ziemi, powinno być tak i wszystko idzie w ten sposób. Wracając do tego wykresu, widać tutaj, że w przypadku pozostałych aut, czyli Hondy i Mercedesa, ta linia już nie jest prosta, tylko jest taką elipsą, czyli najprawdopodobniej wygląda to w ten sposób, że w momencie pracy zawieszenia idzie sobie tak i w pewnym momencie dopiero bardziej zaczyna się schodzić. Dla pełnego obrazu dodam jeszcze rysunek, który był w tym dziale w kontekście pochylenia. Wykreślę wyznaczenie zmiany kątów pochylenia koła. Był na to dokładny wzór wyliczenia, ale to nie jest akurat w tym momencie nam potrzebne. Linia ciągła jest to zawieszenie w stanie wyjściowym, linia przerywana zawieszenie ugięte i punkty pomiędzy 1 a 2 oraz pomiędzy 3 a 4 to jest płaszczyzna zwrotnicy. No i widać tutaj, że to zawieszenie idzie po takim łuku. Pomiędzy punktami 2 a 4 macie taki łuk i w momencie ugięcia zawieszenia kąt tej zwrotnicy, kąt pochylenia tej zwrotnicy się zmienia. Co za tym idzie, zmienia się też kąt pochylenia koła. W przypadku BMW, przy założeniu, że jest to właśnie prostolinijne, powinno to wyglądać w ten sposób. A czy jest tak naprawdę? Na początku przygotowywania materiału do tego filmu byłem na etapie pracy przy swoim samochodzie i składania tylnego zawieszenia. To było kilka miesięcy temu. A z racji, że miałem całe tylne zawieszenie w kawałkach, to postanowiłem to wykorzystać. Teoria teorią, ale chcę to sprawdzić w rzeczywistości. To wszystko, o czym Wam mówiłem na temat zmiany kąta, który następuje właśnie podczas podnoszenia się zawieszenia W36. Jeżeli chodzi o to konkretnie, co chcę tutaj sprawdzić i jak chcę to sprawdzić, o całą, nazwijmy to, metodologię tego pomiaru, ona nie będzie idealnie dokładna, ale będzie na tyle dokładna, ile jestem w stanie to zrobić w tych warunkach. I wymyśliłem to w ten sposób. Nie ma sprężyny i nie ma amortyzatora. Są założone wahacze. Jeżeli chodzi o przedni banan, wahacz, w którym ustawiamy zbieżność, on jest ustawiony mniej więcej na środku. Nie mam możliwości sprawdzenia dokładnie ustawienia zbieżności teraz, ponieważ auto jest w powietrzu, ja nie mam tutaj urządzeń do ustawiania geometrii zawieszenia, więc jest to ustawiane po prostu na środku, ale to nas nie interesuje, ponieważ chcemy sprawdzić w tym momencie, jak zmienia się pochylenie koła w momencie, kiedy zawieszenie idzie do góry. W tym celu nie ma amortyzatora i sprężyny, ale jest samo koło i jest lewarek, który jest podparty pod śrubę od wahacza, od amortyzatora. I tym lewarkiem podnoszę górę-dół cały wahacz i mam wymierzone punkty wysokości od określonego punktu do ziemi, dzięki którym będę mógł zmierzyć wysokość, którą opuszczam i podnoszę całe zawieszenie góra-dół. W tym momencie auto jest ustawiane mniej więcej tak, jak będzie stało na kołach. Mniej więcej, ponieważ no, też nie jestem w stanie tego określić, to wszystko wyjdzie w praniu. Koło to jest 18, 225 40 18, 8,5 cala szerokości. Będzie 245, więc myślę, że mniej więcej koło będzie się chowało na równi tutaj bieżnik będzie się chował na równi tutaj z nadkolem laminatowym. To, co nas najbardziej interesuje, to jak zmienia się to pochylenie w momencie, kiedy koło idzie do góry, czy faktycznie jest tak, jak jest z tą tabelką, o której mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, nawet jestem przekonany, że tak, ponieważ z moich obserwacji wynika to, że w momencie, kiedy zawieszenie idzie do góry, koło się pochyla, w momencie, kiedy zawieszenie idzie w dół, koło się, w sensie robi taki ruch, dosłownie. Nie ma czegoś takiego, że koło idzie do góry tak i nagle mocniej idzie w kąt. Tutaj ten ruch, tak jak też pokazywał wykres, o czym wcześniej mówiłem, jest stały, taki prostolinijny można powiedzieć, ale chcę to sprawdzić i w tym celu zdemontuję koło, ponieważ ono będzie nam trochę przeszkadzało. Nie mam jak sprawdzić tutaj, nie mam do czego przyczepić kątomierza. Także mam zmierzoną wysokość w momencie, kiedy auto stoi, nazwijmy to, na kołach
Nie będę schodził w dół do późniejszego pomiaru, do wstępnego może zejdę w dół, żeby pokazać Wam te 30 mm niżej, 30 mm wyżej, jak zmienia się to pochylenie. Ale to, co mnie najbardziej interesuje, będzie w następnym etapie, czyli relokacja punktu dolnego wahacza i sprawdzenie, co to daje, jeżeli chodzi właśnie o pochylenie koła. Czy to sprawi to, że to pochylenie koła nie będzie tak mocno schodziło w momencie, kiedy zawieszenie idzie do góry. Jeżeli chodzi o pomiar, który chcę wykonać i jak chcę go wykonać, mam dwa kątomierze, z tym, że jeden będzie dodatkowy, taki pomocniczy, a ten będzie podstawowy, ponieważ oba są magnetyczne i przyczepię je sobie do tarczy, który będzie moim wyznacznikiem zmiany tego kąta. Z tym, że jeżeli chodzi o ten kątomierz, on jest mniej dokładny i on pokazuje konkretnie wartość w kątach, jeżeli chodzi o ten kąt tutaj. I on jest na tyle mało dokładny, że jest około milimetr pomiędzy wskazówkami tutaj na podziałce. I z tego, co wcześniej sprawdzałem, on jest na tyle mało dokładny, że nie wiadomo, czy to jest 90, 91 stopni, a stopień no to już jest bardzo dużo w przypadku tego pomiaru. Także to będzie dodatkowy kątomierz, a to będzie podstawowy i on jest na tyle specyficzny, że on nie pokazuje kąta, tylko on pokazuje zmianę tego kąta, ponieważ jest tutaj magnetyczny, więc przyczepię go tak samo do tarczy, ale tutaj za pomocą tego kółeczka ustawia się poziomicę, także wyjściowo ustawię sobie to na 0 i w momencie, kiedy będę podnosił i opuszczał, zobaczę, jak to będzie się zmieniało, ponieważ interesuje mnie nie wartość kątowa, jaka jest teraz w tym momencie, tylko różnica. Ponieważ jeżeli chodzi o wartość kątową, według tego kątomierza na teraz podniesionym, nazwijmy to, zawieszeniu, czyli tak jak auto stoi na kołach, ustawiłem sobie to na 90 stopni, czyli tak jakby na 0, jest idealnie w pionie. I to samo ustawię sobie na tym kątomierzu, właściwie na tej poziomicy. No i jest ustawione tutaj 0, tutaj pokazuje 90 stopni, z tym, że bardziej będę się sugerował tym pomiarem. No i tak, miałem wyznaczony punkt zawieszenia, punkt wysokości na podstawie dolnego fragmentu odlewu, obok śruby, którą przykręcony jest amortyzator, z tego względu, że nie mogłem wejść idealnie pod koło, a w momencie pomiaru jest to na tyle ważne, że to jest trójkąt, także jeżeli zmierzę sobie im dalszy punkt od osi, tym ta odległość będzie się inaczej zmieniała. Dlatego do samego pomiaru wysokości góra-dół zmierzę sobie punkt, który jest centralnie pod osią koła, czyli ucho od dolnej tulei wahacza. 364 mm. Można założyć 365, żeby się łatwiej liczyło. Teraz zastanawiałem się, o ile milimetrów jechać do góry i w dół. W dół na dobrą sprawę mnie nie interesuje, ponieważ w momencie, kiedy zawieszenie schodzi w dół, to tył jest odciążony, także nie ma wtedy przekazania trakcji. Interesuje mnie to, co dzieje się w momencie, kiedy zawieszenie idzie do góry, ale dla pełnego pomiaru zrobię też zawieszenie w dół o 40 mm i do góry o 40 mm. Z tego względu, że pomiar co 20 może być niedokładny, a pomiar co 40 będzie optymalny, ponieważ zmierzyłem, o ile zawieszenie idzie maksymalnie do góry i w momencie, kiedy idzie o 50 mm, to już zaczyna mi opona ocierać o nadkole. Także najprawdopodobniej na tych 50 mm maksymalnie zakończy się praca zawieszenia, czyli będzie maksymalne dobicie, które oczywiście jest uzależnione od tego, jak ustawię sobie odbój na amortyzator, na sprężynie, ewentualnie jak ustawię sobie amortyzator, ale nie mam jeszcze docelowego amortyzatora, także to jest temat później otwarty. To, co jest najważniejsze w tym momencie, to to, że te 50 mm do góry to jest maks od tej wartości, która jest teraz, czyli od kiedy auto stoi, nazwijmy to, na kołach. Także 40 mm do góry i 40 mm w dół. Na sam początek 40 mm na dół. Ok, jest 325 mm dokładnie, czyli zawieszenie zeszło w dół o 40 mm i według tej podziałki jest różnica równo 2 stopnie, czyli koło poszło nam w pozytyw o 2 stopnie. No i ten kątomierz właściwie pokazuje podobnie, mimo tego, że jest mniej dokładny, ale też widać, że dwie kreseczki około przesunęły się na podziałce. Także koło zeszło w dół 40, 2 stopnie pozytywu,
Czyli zakładając, jeżeli ta tabelka z wcześniej, wykres jest prawidłowy, to w momencie, kiedy zrobię 365 plus 40, czyli 405 mm, to teoretycznie powinienem mieć 2 stopnie na plusie. A czy tak będzie, to sprawdzimy. Są równo 2 stopnie, co widzicie teraz na zdjęciu, czyli to założenie, które było pokazane w tabelce, jest zgodne z prawdą, czyli to zawieszenie pracuje nam liniowo. W momencie, kiedy idzie do góry, jak i schodzi w dół, zmiana kąta jest stała. Na początku klipów sprzedałem się z tym, że coś będzie modyfikowane, ale to dopiero w następnej części filmu. Tymczasem przejdźmy do drugiego parametru, którym jest zbieżność. I w tym momencie wesprę się kolejny raz moją pomocą naukową w postaci modelu. Taka sama sytuacja co wcześniej. Auto jedzie nam na łuku w prawo, masa idzie na zewnętrzne koło, bardziej obciążone. Tylne koło idzie nam w negatyw, tak żeby jak najbardziej zwiększyć punkt docisku, punkt przyczepności tylnej opony, więc koło idzie nam w negatyw. Tylko co dzieje się ze zbieżnością? No właściwie to co ma się z nią dziać? I w tym momencie wesprę się pewnym rysunkiem z tej naszej omawianej książki. Aby zmniejszyć tendencję do nadsterowności, zawieszenie tylnych kół można tak rozwiązać, aby na zakręcie pod wpływem przechyłu poprzecznego nadwozia lub sił bocznych powodowało zwiększenie podsterowności, czyli zewnętrzne, bardziej obciążone koło powinno zmieniać swoje ustawienie w kierunku zbieżności, a odciążone w kierunku rozbieżności. Czyli teoretycznie powinno być tak, że w momencie, kiedy auto nam skręca, to koło idzie nam w zbieżne, a to w rozbieżne. I dzięki temu pozwala nam, jakby to powiedzieć, bardziej zacieśniać ten zakręt. No ale ta zasada nie dotyczy BMW E36 i E46, ponieważ tutaj, w momencie kompresji zawieszenia, nie ma tendencji do zbieżności, tylko do rozbieżności. Czemu tak jest? Niestety nie znalazłem informacji na ten temat. Może Wy wiecie, dlaczego tak akurat w tym zawieszeniu jest. W tej książce też nie znalazłem żadnej informacji, mimo tego, że jest powiedziane, dokładnie opisane, co dzieje się z pochyleniem. Nie do końca wiem, dlaczego tak się dzieje z rozbieżnością, odwrotnie niż teoria by wskazywała, ale to działa. Myślę, że to wynika z bardzo wielu rzeczy, czyli konstrukcji przedniego zawieszenia, tego, że to jest tylny napęd. Tak po prostu zostało to wymyślone przez BMW i tak po prostu to jest. W momencie kompresji zawieszenia koła idą nam w rozbieżne. I to by się nawet zgadzało, ponieważ gdy jeszcze pracowałem w szkole, ostatni moment wpadł mi do głowy pomysł mocnego obniżenia tyłu zawieszenia przez jakieś tam customowe, dziwne sprężyny. Miałem wtedy jeszcze opcję wjechania na geometrię, no i okazało się, że nie jestem w stanie uzyskać z ustawienia zbieżności takiej, jakie bym chciał, a jakie bym chciał, o tym za chwilę powiem. I to mimo powiększonej regulacji zbieżności, o której za chwilę powiem, po prostu dojechałem do maksa. Koła były rozbieżne bardziej niż bym chciał, z tego względu, że tył był dosyć mocno obniżony. Także potwierdza to zasadę, która też jest znana, że tył idzie w momencie kompresji w rozbieżny. W dalszych rozdziałach będę jeszcze do tego wracał, do ustawienia parametrów zbieżności i pochylenia, w jakie parametry będziemy celować, ale jako podsumowanie tego rozdziału chciałbym powiedzieć to, że to, co mi osobiście najbardziej podoba się w drifcie, to jest to, że my robimy z samochodem absolutnie odwrotnie to, do czego zostało zaprojektowane, ponieważ zawieszenie i ta kinematyka, ta zmiana pochyleń, geometrii, pochylenia camberu i tak dalej, to wszystko jest po to, że w momencie jazdy przyczepnej, zwykłej, cywilnej jazdy, do tego, do czego zostały zaprojektowane samochody fabrycznie, to wszystko jest zrobione po to, żeby auto lepiej, bezpieczniej przejechało zakręt, przyczepniej, a to, co my robimy, to jest zupełnie odwrotne do założeń fabrycznych, ponieważ my chcemy specjalnie wprowadzać auto w poślizg i chcemy to kontrolować. Dlatego przejdźmy w tym momencie do następnego rozdziału, czyli do modyfikacji. Rozdział drugi, podstawowe modyfikacje plug and play. Na początku tego filmu mówiłem Wam, że nie przedstawię Wam, jakie parametry powinniście ustawić, ponieważ takich parametrów nie ma, idealnych parametrów, po prostu one nie istnieją, one zależą od zbyt dużej ilości zmiennych, ale przez lata kombinowałem z różnymi dziwnymi czasami ustawieniami, co dało mi ogląd na to, co można zrobić i co to daje w samochodzie,
Ale zanim przejdziemy do ustawień, no to musimy powiedzieć o modyfikacjach, które po prostu musicie zrobić w aucie, tak żeby mieć możliwość ustawiania tych parametrów. Tylne zawieszenie E36 i E46 jest na tyle fajne, że daje nam możliwość zmiany zarówno pochylenia, jak i zbieżności fabrycznie. W dwóch miejscach po prostu są takie fabryczne regulacje. Nie jest to takie oczywiste, bo niektóre samochody, nawet czteronapędowe z napędem na tylną oś, mają na przykład pochylenia tylko do ustawienia albo tylko zbieżność. Zdarzają się takie auta, a w przypadku tego zawieszenia zarówno jeden, jak i drugi element możemy modyfikować, zmieniać i ustawiać. To zdjęcie to jest biuletyn techniczny i przepraszam za jakość, ale nie znalazłem lepszego, a to akurat idealnie pokazuje to, o czym chcę powiedzieć. Na zdjęciu u góry mamy śrubę mimośladową, którą przykręcony jest dolny wahacz poprzeczny do wahacza wloczonego i tą śrubą ustawia się pochylenie koła. Tutaj jeszcze inne zdjęcie. Ten wahacz, o którym mówię, jest oznaczony jako numer 5. Tak to wygląda fabrycznie. Tutaj jest dłuższy wahacz, ale akurat tylko tyle mi zostało, ale więcej nie potrzebujemy w celach instruktażowych. Tutaj jest otwór fasolkowy. W środku jest śruba mimośladowa z podkładką mimośladową. I wygląda to w ten sposób. Ustawienie w tym przypadku pochylenia koła wygląda w ten sposób, że luzujemy tutaj nakrętkę i kręcąc tą śrubą przestawiamy ją tutaj w mimośladzie. I ta tuleja, która jest w wahaczu wleczonym, ona jest w wahaczu wleczonym i kręcąc tą śrubą i zmieniając ten punkt osi tej tulei, zmieniamy pochylenie koła. Problem tylko z tą regulacją jest taki, że ona jest bardzo symboliczna. Otwór tutaj jest na śrubę 12 mm, pomiędzy zewnętrznymi krawędziami jest 17, tak, 17, więc od jednej skrajnej pozycji do drugiej mamy 5 mm w jedną i drugą stronę. Przy fabrycznym ustawieniu zawieszenia i sprawnych, niezerwanych gumach to powinno wystarczyć do tego, żebyśmy na laserach ustawili sobie na zielone i żeby zmieścić się w te fabryczne widełki. Tylko że powiedzieliśmy o tym, że w momencie obniżania zawieszenia z tyłu idzie nam koło w negatyw, czyli w pochylenie ujemne. Także te 5 mm tutaj no to jest zdecydowanie niewystarczająco. Na rynku jest dostępny ogrom wahaczy regulowanych, które zastępują nam ten fabryczny wahacz z fasolką tutaj. W różnych smakach, kolorach, wyglądach i tak dalej, z tym, że po testowaniu kilku różnych rozwiązań zdecydowałem się na to, że na własne potrzeby jednak zrobię go troszeczkę inaczej, ponieważ te wszystkie wahacze, które możecie kupić, mają regulacje tutaj i tutaj, czyli przy jednym i przy drugim końcu są nakrętki kontrujące i śruba rzymska, która bardzo często jest po prostu jednym długim wahaczem z dwoma gwintami na końcach, prawym i lewym. No i poluzowując nakrętki kontrujące możecie zmieniać długość tego wahacza, co za tym idzie zmieniać pochylenie koła. I dzięki temu, że ta regulacja tutaj jest bardzo długa, no to możemy sobie ustawić takie pochylenie, jakie nam jest potrzebne. Z tym, że jeżeli chodzi właśnie o te wahacze, które mają regulację tutaj i tutaj, problem jest taki, że dostęp do tej tulei tutaj przy wahaczu wleczonym, to nie ma z tym problemu. Tutaj już jest problem, ponieważ tutaj jest wózek, a w tym miejscu fabrycznie idzie nam układ wydechowy, chyba że macie układ wydechowy przez maskę, no to spoko. Ale jeżeli tutaj idzie Wam wydech, no to on bardzo często idzie tuż nad nakrętką kontrującą, więc no, jest to po prostu często problematyczne, tak żeby dojść sobie tutaj luzując kontrę i później ją przykręcając. Więc ja na moje potrzeby zdecydowałem się zrobić to troszeczkę inaczej i w największym skrócie, nie wchodząc tutaj w szczegóły, co to jest i jak to zostało zrobione. Środek to jest wahacz z Kia Hyundai, jakiegoś SUV-a, ale nie pamiętam już teraz dokładnie jakiego. To jest tuleja poliuretanowa z Suzuki Samuraja, a to jest z 2-3 kawałków blachy cięte na laserze i wygięte. Całość jest pomalowana, pospawana i pomalowana i wygląda całkiem ładnie. No i przede wszystkim ten śrubunek tutaj jest na środku. On nie daje tak dużej regulacji jak wahacze właśnie te z regulacją tutaj i tutaj, które mają dużo więcej gwintu. Z tym, że do moich potrzeb, do ustawienia symbolicznej, można powiedzieć, wartości pochylenia koła, on wystarczy, ale jeżeli chcecie zrobić negatyw 5 stopni, no to tutaj już skończy się gwint. Więc to rozwiązanie jest minusem w autach, które mają stać w miejscu, ale jest plusem w autach, które mają się sprawdzać na torze i ma być łatwy dostęp do
ustawienia pochylenia koła. Też ważna uwaga, taka bardziej z natury mechaniki pojazdowej niż z modyfikacji. Tutaj jest poliuretan, akurat jest niebieski, w innych zastosowaniach też używam czerwony, a do takiego półcywilnego auta można powiedzieć też zrobiłem na tulei gumowej. I właśnie to, o czym chcę powiedzieć w kontekście tulei gumowej, jeżeli będziecie z jakiegoś powodu taką też montować, nie ma przeciwwskazań, to w momencie przykręcania poliuretanu ściskamy tuleję, która jest w środku, ale nie ściskamy samej tulei poliuretanowej, która jest osobno. Więc jeżeli to ściśniemy, no to ściskamy tuleję w środku i wszystko nam pracuje płynnie, obojętnie pod jakim kątem skręcimy tą tuleję. Ale jeżeli jest tutaj tuleja gumowa, która jest odlana w jednym kawałku, czyli mamy tuleję gumową razem z wewnętrzną tuleją i one są jakby stałe, no to w momencie, kiedy skręcicie to na opuszczonym zawieszeniu, jest ok, fajnie. W momencie, kiedy auto stoi na kołach, ta tuleja już jest naprężona, a w momencie dobicia tą tuleję zrywa. Także zwróćcie na to uwagę, nawet w cywilnych samochodach. Kiedyś na moich pierwszych, nie, przepraszam, to chyba było nie na praktykach, tylko w pierwszym warsztacie, w którym pracowałem, pouczyłem starszego mechanika, że ta tuleja chyba powinna być skręcona na opuszczonym aucie. On powiedział, że nie. Później się okazało, że jednak miałem rację. Są takie tuleje, które na przykład są w ten sposób i wahacz pracuje nam o tak. Często w przednich napędowych autach to tak wygląda. I wtedy nie ma to znaczenia, ponieważ obojętnie jak przykręcimy tą tuleję, ona i tak pracuje w ten sposób, więc nie zerwie jej. Ale w momencie, kiedy pracuje w ten sposób, czyli poziomo, zwróćcie na to uwagę. W przypadku poliuretanu nie ma to znaczenia, ściskamy wewnętrzną tuleję. Jest tylko jeden niuans. MPBS często robi też odlewane w jednym kawałku te tuleje, które są poliuretanowe, ale są odlane jakby w jednym kawałku, że mamy tak samo jak w przypadku tulei gumowej, mamy tą część poliuretanową z środkową tuleją odlaną ze sobą. I zwróćcie na to uwagę, żeby te tuleje były przykręcane w momencie, kiedy auto jest na kołach, bo jeżeli dokręcicie to w momencie opuszczonego zawieszenia, w momencie dużej kompresji te tuleje po prostu zerwie. Żebym też nie został źle zrozumiany, ja nie jestem hejterem innych rozwiązań niż moje, z tego względu, że to po prostu działa. Inne rozwiązania też działają, z tym, że jeżeli chodzi o to właśnie, o czym tutaj mówię i czasami w różnych moich filmach pokazuję, jakie rozwiązania robię i dlaczego tak robię, ja jestem z tymi częściami od samego początku. Montuję je, ustawiam, jeżdżę na nich i później w warunkach torowych je naprawiam i wymieniam i wiem po prostu, co się sprawdza, a co nie. Dlatego zdecydowałem się na to, że będę właśnie robił wahacze z regulacją tutaj, a nie na końcach, ponieważ no to się nie sprawdza w momencie ustawiania geometrii. A cała reszta jest ok, z tylko jedną drobną uwagą. Do teraz żałuję, że nie zrobiłem screena, ponieważ jeden z polskich producentów tych wahaczy regulowanych wrzucił kiedyś informację ze zdjęciem i z jakby pochwałą swojego wahacza wleczonego, że jest on na tyle solidny, że w momencie uderzenia w koło pękł wahacz wleczony, a ten wahacz regulowany wytrzymał. I tutaj też pewien, nazwę to niuans z mojego doświadczenia i chociażby z samego myślenia, dlaczego niektóre rzeczy są fabrycznie tak, a nie inaczej zrobione. Wracając do tego seryjnego fabrycznego wahacza, on jest z blachy, ona wygląda na 3 mm. Z jednej i z drugiej strony to jest po prostu wygięta blaszka. I niektórzy mówią, że czemu BMW zrobiło takie gówno, że to powinno być bardziej solidne. No właśnie nie. Ten wahacz jest z blaszki z tego względu, że jego wymiana jest bardzo łatwa, prosta i zajmuje chwilę. I w momencie uderzenia to on ma się wygiąć. I często zdarza się tak, że on się właśnie wygina jako pierwszy. Jego wymiana jest banalnie prosta. Wystarczy odkręcić tutaj jedną śrubę, tutaj drugą śrubę. Czasami trzeba lekko podnieść dyfer, tutaj czasami trzeba lekko poluzować tarczę hamulcową i wyciągnąć się śrubę, no ale i tak to zajmuje chwilę. A wymiana wahacza wleczonego to już jest zdecydowanie dużo dłuższy proces, więc te wahacze bardzo często są mega solidne. Czy ten wahacz jest mega solidny? Wydaje mi się, że tak. Z tym, że mam nadzieję, że w momencie uderzenia on się podda tutaj, na tulei. Tutaj raczej nie ze względu na gaset, tutaj raczej nie ze względu na śrubunek, ale on ma się poddać tutaj. Bardzo ciężko jest obliczyć coś takiego. Wisefab swego czasu robił tutaj takie dodatkowe jakby tuleja w tuleję wchodziła i w momencie uderzenia to miało się jakby zrywać czy wgnianać do środka. Z tym, że to jest bardzo ciężko policzyć, tak żeby to wytrzymało nam na przykład zejście z apeksu i wejście z powrotem na asfalt.
żeby w tym momencie nam nie pękł wahacz, ale z drugiej strony, żeby przy uderzeniu w ścianę, żeby to się poddało. Więc jest to bardzo ciężkie do policzenia i trzeba się liczyć się z tym, że no czasami zdarzy się tak, że nam regulowany wahacz przeżyje, a na przykład wyrwie nam mocowanie z wózka. Co też się zdarza w momencie jakichś większych dzwonów, ale wracając już na ziemię, dzięki właśnie wahaczom regulowanym jesteście w stanie dobrze ustawić pochylenie. I jeszcze tylko słowo co do tych chińskich najtańszych wahaczy, one mają tutaj unibola, więc podobnie jak w przypadku tulei poliuretanowej, nieważne w jakim kącie skręcicie tę tuleję, ona będzie i tak pracowała. Z tym, że oglądałem to z bliska i jakość wykonania tych spojeń tutaj, no ja bym się bał na tym jeździć, szczerze mówiąc, i myślę, że lepiej zainwestować chyba w jakiejś polskiej produkcji, ewentualnie z drugiej ręki, niż kupować te Chińczyki, no bo to nie wygląda zbyt dobrze. Ewentualnie kupić je i wyprasować tuleję, obspawać to po swojemu jeszcze raz, wzmocnić, pomalować i założyć, bo te spoiny no, nie wyglądają zbyt bezpiecznie, ale jest jak jest. Wracając jeszcze raz do biuletynu technicznego, o którym przed chwilą mówiłem. Dolne zdjęcie to jest przednie mocowanie wahacza wleczonego i ono jest bardzo różnie określane, na przykład kieszenie na banany albo koszyki w progi. W nomenklaturze technicznej to jest mocowanie wahacza wleczonego, kropka. Ale możecie spotkać się z różnymi nazwami. Z tymi ślubami bardzo często jest problem. Czasami udaje się je odkręcić, czasami się urwą, a czasami to miejsce wygląda w ten sposób, już wtedy zostaje tylko egzorcysta. Ale jak uda nam się je poluzować z perspektywą ponownego przykręcenia, to w tym miejscu ustawiamy zbieżność. I to jest ten tak zwany koszyk fabryczny. Luzujemy tutaj te 3 śluby i przestawiając w otworach fasolkowych ustawiamy zbieżność danego koła. Z tym, że podobnie jak w przypadku tych fasolek tutaj, te fasolki są dosyć symboliczne. Ale BMW przewidziało to chyba przypadkowo całkiem fajnie, ponieważ tutaj jest tuleja wahacza właśnie wleczonego, przykręcona śrubą i ona jest zrobiona w ten sposób, że mamy tutaj w środku przetłoczenia. Sama tuleja jest węższa niż miejsce na nią. Prawdopodobnie jest to dlatego, żeby pozwolić wahaczowi na pracę lewo-prawo na tej gumie. Dlatego właśnie tu jest taka pusta przestrzeń. I często zdarza mi się tak, że jak demontuję fabryczne wahacze, to te tuleje są tutaj tak zerwane, że wahacz stoi w poprzek, tu się opiera z jednej strony, tu z drugiej. Ta tuleja gumowa jest po prostu tak zerwana. Więc no, tak to wygląda fabrycznie po 20 latach, nie oszukujmy się. Ale to mocowanie właśnie przez to, że daje nam tutaj dodatkowe miejsce, jest o tyle fajne, że możemy na jego podstawie zrobić coś takiego, czyli powiększoną tą regulację. Ta tuleja fabrycznie, ta tuleja gumowa, ona nie jest na tyle szeroka, że wypełnia nam tutaj tą całą przestrzeń. I tuleje poliuretanowe też są tej szerokości tutaj wewnętrznej. Nie wszystkie, ponieważ Olkusz czy tam Deuter robią te tuleje troszeczkę większe, które wypełniają nam tą przestrzeń tutaj dodatkowo. Nie wiem w sumie po co, może dlatego, żeby jeszcze bardziej usztywnić tą tuleję, pracę tej tulei, z tym, że one są zaprojektowane stricte pod to mocowanie, które możemy wywalić i zastosować to powiększone mocowanie. Mamy tą samą średnicę tutaj. Praktycznie wszystkie tuleje poliuretanowe wchodzą nam tutaj w środek, tuleja gumowa też, tylko że ona nie ma tutaj pracy lewo-prawo, tak jak w przypadku fabrycznego mocowania, ale to nie jest potrzebne. Akurat jeżeli chodzi o poliuretan, to jest must have tylnego zawieszenia. Nawet jeżeli macie auto typowo daily, to montaż tulei poliuretanowej tutaj nie wpłynie na komfort jazdy, a zdecydowanie poprawi parametry jezdne i żywotność tego zawieszenia, bo ta tuleja dostaje bardzo mocne przeciążenia. No i co do otworów fasolkowych, możemy po prostu je powiększyć. Przez to, że mamy tą szerokość tutaj mniejszą niż tą, wykorzystujemy w dalszym ciągu tą samą kieszeń, która jest w środku w progu, ale dzięki otworom fasolkowym, które są większe i dzięki temu miejscu, które jest węższe, możemy maksymalnie wykorzystać tą przestrzeń, którą mamy właśnie w środku. Z moich obserwacji wynika też to, że przy fabrycznej wysokości tylnego zawieszenia to ten wahacz poprzeczny i ustawienie pochylenia jest wystarczające do parametrów fabrycznych, ale często zdarza się tak, że przy seryjnym zawieszeniu te otwory fasolkowe są troszeczkę za małe. Nawet jeżeli mamy niezerwane tuleje, to i tak ta regulacja, która jest tutaj,
może być niewystarczająca, więc to jest nawet bardziej potrzebne niż wahacze regulowane, jeżeli macie fabryczną wysokość auta. Jako ciekawostkę, tego typu rozwiązanie nawet jest w nowych Mini, nie wiem czy w nowych BM-kach, wydaje mi się, że nie, ale w Mini na pewno jest to dalej robione, czyli dalej mamy wahacz wleczony z 3 śrubami i z tuleją, którą się przestawia. To wygląda trochę inaczej, jest trochę pod innym kątem, ale samo założenie tej regulacji jest dalej wykorzystywane po ilu? Po 30 latach od zaprojektowania tego. No o czymś to świadczy. Rozdział trzeci. Modyfikacje E36 Compact oraz E30. Jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania tych modyfikacji, które możecie zrobić, chcę powiedzieć parę słów o zawieszeniu E36 Compacta / E30, ponieważ E36 Compact ma zaadaptowane tylne zawieszenie z E30. Całe szczęście 4.6 nie ma tego problemu. Wszystkie budy 4.6 mają dokładnie to samo tylne zawieszenie. Geometrycznie nie mówię o M-kach, które mają trochę inne wahacze. Same punkty mocowania zawieszenia są dokładnie te same. Jeżeli chodzi o E36 Compacta, moja rada, jeżeli chodzi o modyfikację zawieszenia, zmienić budę. Zrobiłem ten błąd, że miałem 2 razy kompakty i zmieniłem na E36 sedana. Ok, może to być trochę żartem. Mnie osobiście irytowało to, że tabelka fabrycznie nie ma żadnej opcji na ustawienie jakichkolwiek parametrów. Tak ona wygląda fabrycznie. Mamy 2 wahacze wzdłużne, które są zamontowane w belce zawieszenia w 2 miejscach. W sensie są 2 tuleje z przodu przy jednym i 2 tuleje przy drugim wahaczu. I tam fabrycznie nie istnieje żadna możliwość ustawienia jakiegokolwiek parametru. I tak samo jak w przypadku wszystkich E36, w momencie kompresji zawieszenia koła idą nam w negatyw i w rozbieżny. Są opcje na wspawanie fasolek w ten wózek, z tym, że jest to na tyle, jakby to powiedzieć, słabe rozwiązanie, że te fasolki mamy wspawane od góry belki. Robiłem to dwukrotnie w swoich kompaktach i ta regulacja jest naprawdę bardzo symboliczna. Tak samo jak w tych fasolkach mamy bardzo małą regulację ustawienia. Plus do tego dostęp do tych śrub jest mega nieprzyjemny, ponieważ jest to od góry belki, tuż przed karoserią. Więc o ile fasolki wewnątrz auta jest jeszcze jako taki dostęp, to fasolki od zewnątrz auta są tam tuleje, które trzymają nam całą belkę. Dostęp do tych śrub jest absurdalnie beznadziejny. I są 2 opcje. O jednej już powiedziałem, dobra, są 3 opcje. O jednej już powiedziałem, czyli zmiana budy, ale jeżeli chcecie koniecznie zostawić kompakta, można wspawać te fasolki, ale z mojego doświadczenia robiłem to kilka razy i to niezbyt dużo daje, z tego względu, że trzeba wiedzieć, jak je wspawać i trzeba je bardzo mocno zrelokować, a i tak tą regulację mamy bardzo delikatną, bardzo symboliczną. Więc czy ona dużo daje? Może się okazać, że dojdziemy do jakiejś wartości i mimo tego, że narobimy się strasznie wspawując te fasolki, ponieważ demontaż tego zawieszenia, wspawanie fasolek, najlepiej montaż poliuretanu, montaż jeszcze raz, to chwilę zajmuje, a się okaże, że na przykład, no niestety doszliśmy do jakiejś wartości i musimy na przykład podnieść tylne zawieszenie, żeby dojść do jakiejś wartości, co też nie jest ideałem, ponieważ chcemy uzyskać jakąś wysokość zawieszenia i do tego ustawić parametry, a nie odwrotnie. Opcji jest kilka, z tym, że one nie są łatwe. Pierwsza z nich to montaż customowych wahaczy i takie wahacze znalazłem gdzieś z drugiej ręki na jakichś ogłoszeniach. I one są bardzo fajnie wykonane, co prawda są w pełni customowe, pod półosie prawdopodobnie 34 i na pewno nie są tanie, ale zewnętrzną tuleję mają zmienioną na Unibola i widać tutaj właśnie, że jest Unibol, który to w dodatku ma możliwość ustawienia wysokości, czyli nie dość, że mamy śrubę, która pozwala nam na ustawienie przód-tył wahacza, czyli ustawiamy sobie zbieżność, to ustawiając ten Unibol góra-dół, ustawiamy jeszcze dodatkowo pochylenie. Z tym, że to na pewno nie jest tanie rozwiązanie i nie znalazłem żadnej firmy tutaj gdzieś lokalnie, która robi taki wahacz, więc może się okazać, że będziecie musieli coś takiego robić sami. A drugą opcją, dużo bardziej skomplikowaną, to jest po prostu zmiana tylnej belki, na przykład E90, E60 czy E39. No to się wiąże z dużą ilością pracy. I czy to się opłaca? Byłem przed takim wyborem jakiś czas temu, czy inwestować dalej w swojego niebieskiego kompakta i dalej go rozwijać, czy zmienić budę. No i zdecydowałem się jednak zmienić budę. Więc tak to po prostu wygląda. Modyfikacje tego konkretnie zawieszenia są bardzo okrojone, ale nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli macie taką możliwość, to po prostu możecie się z tym pobawić. Podsumowując tą część filmu, czyli to, jak zawieszenie jest skonstruowane fabrycznie oraz jakie rzeczy możemy zamontować tak, żeby mieć możliwość ustawienia
tego ustawienia tych parametrów zawieszenia tak, jak nam to odpowiada, przejdźmy do następnego rozdziału, czyli rozdział 4. Ustawienie parametrów pochylenia i zbieżności. Powiem o tym kolejny raz, ponieważ jest to dla mnie bardzo istotne. Nie będę Wam mówił o tym, jakie parametry macie ustawić, idealne parametry, ponieważ one nie istnieją. To wszystko zależy od bardzo wielu rzeczy, o których chcę teraz powiedzieć. Z tym, że wyjściowo możemy założyć to, że ideałem jest 0 cały czas. Z tym, że jest to niemożliwe w przypadku fabrycznego zawieszenia E36 i 4.6, ponieważ wiemy, że koło ma tendencję do ujemnego pochylenia i do rozbieżności w momencie kompresji, ale i tak wyjściowo, jak auto stoi na kołach i ustawiamy geometrię zawieszenia, wyjściowo to 0 jest dobrym punktem do dalszych zmian, czyli 0 pochylenia i 0 zbieżności, z tą uwagą, że 0 pochylenia z tendencją do tego, żeby był pozytyw, czyli plus, i zbieżność z tendencją do tego, żeby koło było zbieżne. Z tego względu, że ten pozytyw daje nam to, że w momencie kompresji zawieszenia, nawet delikatnej, już mamy to 0, czyli w momencie napędu mamy większą trakcję z tyłu, większy punkt docisku opony. To samo, co dzieje się w momencie skręcania tutaj auta, z tym, że w momencie tego skręcania auta mamy transfer masy na jedno koło, a w momencie jazdy bokiem on już nie jest tak mocny. I owszem, jest dalej to koło bardziej obciążone, ale nie aż tak mocno, żeby ta kompresja zawieszenia była tak wysoka, żeby ten negatyw, który fabrycznie jest, żeby on nam jakby napędzał to tylne koło, chyba że mamy hardkorową miękką sprężynę, no ale wtedy tył zaczyna pływać i do tego nie dążymy. Wyjściowo pochylenie 0 z tendencją do pozytywu, a jeżeli chodzi o zbieżność, też 0 z tendencją do zbieżności, ponieważ już powiedzieliśmy o tym, że w momencie kompresji zawieszenia koła idą nam w rozbieżne, czyli wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj koła już wyjściowo zbieżne, idą nam do góry i stają się rozbieżne, czyli w tej połowie drogi mamy zbieżność 0, mniej więcej coś takiego, czyli auto jest bardzo przewidywalne, ponieważ koła są prosto i sterujemy przednimi kołami, a tylne koła nam nie narzucają żadnej drogi. To jest czysta teoria oczywiście. I wychodząc od 0, możecie zaobserwować to, jak zachowuje Wam się auto, jak zużywają się opony. Jeżeli ustawicie 0 i 0, na razie powiemy w przypadku camberu, w przypadku pochylenia, to możecie zwrócić uwagę na to, jak zużywają się opony i to jest standardem w nieustawionym zawieszeniu E36, E46 z tyłu, jeżeli ktoś wrzuci z tyłu niską sprężynę i jeździ bokiem, bez żadnej korekcji ustawienia parametrów pochylenia czy zbieżności, no to bardziej zużywają się wewnętrzne krawędzie opon z tego względu, że tył poszedł niżej sprężynami, no ale mamy negatyw, więc auto jest po pierwsze wolne, a po drugie szybciej zużywają się opony po wewnętrznych krawędziach. Więc jest to znak, że coś jest tutaj nie tak w kontekście pochylenia. No i tutaj z ratunkiem przychodzi nam wahacz regulowany, czyli ustawienie tego pochylenia tak jak powinno być, czyli te okolice 0. I wtedy możecie zaobserwować, co się dzieje z oponami podczas jazdy. Jeżeli macie na przykład bardzo miękką sprężynę i na przykład jedziecie na nierównym torze, może się okazać, że to 0 jest dalej niewystarczające i trzeba pójść w trochę większy pozytyw. Myślę, że więcej niż 1 stopień to już nie ma sensu. Często spotykam się z tym, że taką dobrą wartością w kontekście pochylenia jest pół stopnia pozytywu. Testowałem to i to się sprawdza na dziurawym i nierównym torze, na sprężynie chyba 8 kg albo 10, teraz już do końca nie pamiętam. Z tym, że akurat nasz tor jest dosyć mocno dziurawy i mam nadzieję, że za jakiś czas będzie można troszeczkę bardziej to przetestować. Niemniej to 0 z tendencją do pozytywu myślę, że będzie dobrym punktem wyjścia w kontekście zbieżności. Ze zbieżnością sprawa jest już troszeczkę bardziej skomplikowana i dla mnie osobiście też cięższa, żeby zrozumieć to, jakie wartości są ideałem w kontekście właśnie tego zawieszenia i pozwolę sobie jeszcze raz jechać bokiem tym modelem. I w momencie, kiedy mamy koła zbieżność na 0, no to sytuacja jest dosyć prosta, ponieważ sterujemy przodem i tył nam napędza po prostu auto. No ale tak nie jest. W idealnym świecie może i tak jest, ale tak nie jest w naszym fabrycznym zawieszeniu. Z niezmodyfikowanymi punktami zawieszenia, do czego za chwilę przejdziemy.
I w momencie, kiedy ustawimy sobie na przykład koła wyjściowo rozbieżne, w momencie kompresji one będą jeszcze bardziej rozbieżne. I wyobraźcie sobie to, że jedziemy sobie tak samo łukiem, tylko że bokiem, jedziemy sobie w drifcie. Zawieszenie nam się kompresuje i te koła rozbieżne powodują to, że to koło zewnętrzne ma większy wpływ na to, jak prowadzi się auto, z tego względu, że ono jest bardziej obciążone. To jest te tak zwane przednie koło, czyli to, które nam powoduje sterowanie się samochodu. Oczywiście to nie jest tak, że chyba że ktoś ma sztablarkę albo zrywane tuleje, że to koło się bardzo mocno skręca. Mimo wszystko to będzie miało wpływ na to, że jeżeli mamy rozbieżne koło, to w momencie im większy kąt wychylenia, tym auto staje się bardziej obrotne, będzie miało większą tendencję do spinowania, co zdarza się na przykład w przypadku zerwanych tulei wahacza wleczonego, że w momencie napędu to koło idzie nam bardzo mocno w rozbieżne, no i auto ma tendencję do spinowania, co jest oczywiście negatywnym zjawiskiem, bo nie chcemy czegoś takiego w drifcie. Więc dlatego na samym początku ustawienia tej zbieżności wyjściowo robimy sobie zbieżne, żeby w momencie kompresji zawieszenia uniknąć tej rozbieżności z tyłu. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Wytłumaczyłem to tak w miarę możliwości, jak jestem w stanie to zrobić. Możecie sobie też samemu po prostu sprawdzić, jeżeli macie taką możliwość, te ustawienia i zobaczyć, jak zmienia się to w momencie, kiedy na przykład ustawicie rozbieżne i zaczniecie jechać bokiem, co się dzieje z autem, zróbcie zbieżne i też zobaczycie, co się dzieje po prostu na jakimś jednym zakręcie. To jest teoria, która po prostu sprawdza się w praktyce i jest potwierdzona przez kilka osób, z którymi rozmawiałem. I nie tylko, ponieważ jest też kilka filmów, do których przejdę później, które mówią o tym, że to zawieszenie ma tendencję do rozbieżności i jest to po prostu negatywnym zjawiskiem w przypadku driftu. Podsumowując, mam nadzieję, że mniej więcej wyjaśniłem to, do czego chcemy dążyć w przypadku ustawiania parametrów zawieszenia w kontekście właśnie ustawienia zbieżności i pochylenia. Celowo mówiłem o tym mało, ponieważ bardzo dużo zależy od Was. I myślę, że jeżeli nie ustawiliście wcześniej nic w tylnym zawieszeniu, jeżeli założycie wahacze regulowane i te powiększone regulacje, które dadzą Wam możliwość tej regulacji i ustawicie 0, po prostu 0 i 0, to już od samego początku poczujecie różnicę w tym, że auto stało się bardziej przewidywalne i szybsze. I to, co zrobicie dalej z tym, to już zależy od Was, od tego, na jakim jeździcie torze, jaką macie moc, jakie macie kąty wychylenia, czyli jakie macie maniery za kierownicą. Ale myślę, że i tak, jeżeli zmodyfikujecie to zawieszenie w ten sposób, to odczujecie bardzo dużą różnicę w prowadzeniu się auta. Rozdział 5. Modyfikacje Stage 2. Pomysł na ten rozdział w tym filmie wpadł mi w momencie, kiedy po publikacji poprzedniego filmu, który dotyczył modyfikacji tylnego wózka E36 w celu adaptacji dyfra E39, odezwało się do mnie bardzo dużo ludzi, dając mi fajne pomysły co do nie tylko modyfikacji tego zawieszenia w kontekście wzmocnienia napędu, ale też modyfikacji punktów zawieszenia. I przyznam szczerze, że było to dla mnie na tyle interesujące, że musiałem to sprawdzić. I w tym momencie podziękowania dla Daniela, który wysłał mi m.in. to. Jest to screen z filmu Oliviera Randallu, w którym jest mowa o obniżeniu punktu mocowania dolnego wahacza. Na marginesie jest to zawodnik Drift Masters, który jeździ właśnie E36 w Mastersach i sam fakt, że tam jeździ i jest często w top 16 świadczy o tym, że to auto jest dobrze zbudowane i można się na nim wzorować. Szukając informacji w tym temacie znalazłem różne zdjęcia i filmy i widać, że jest to zabieg często stosowany nie tylko w drifcie, ale też w ściganiu się. A z racji, że akurat był moment, gdzie miałem możliwość sprawdzenia tego na swoim aucie, to postanowiłem to zrobić. Miałem jeszcze niezałożony wózek na auto, co prawda pomalowany z wciśniętym poliuretanem, ale to nie stanowiło problemu. Wyciąłem fabryczne mocowania, w ich miejsce zaprojektowałem i wyciąłem na laserze blachy do wsparcia w wózek. Dolna śruba w miejscu fabrycznej, górna jest obniżona od miejsca fabrycznego o 40 mm. Każde wspawane pod tym samym kątem co oryginał, na dole połączone, tak że nie ma kolizji z dyferencjałem. Na koniec zamknięte oba boki, tak żeby to troszeczkę wzmocnić i całość od nowa pomalowana trafiła z powrotem do auta. Wrócimy się kolejny raz do kilku miesięcy wcześniej, gdy miałem jeszcze moje auto w kawałkach i mogłem sprawdzić, czy ta modyfikacja tego punktu, czyli obniżenia go o 40 mm, faktycznie coś daje. Możemy teraz przejść do, nazwijmy to, głównego punktu programu, czyli do zmiany tego
punktu mocowania wahacza, o którym już mówiłem wcześniej. Nie będę tego robił w środkowym punkcie, tylko zrobię to od razu na samym dole i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przed wcześniejszym pomiarem ustawiłem długość dolnego wahacza regulowanego tak, żeby ten kątem już pokazywał mi 90 stopni, czyli koło na 0 stopni, okolice, ponieważ dokładność tego pomiaru nie jest super idealnie dokładna, masło maślane. Ale z tego co widzę już teraz, nie zmieniłem długości tego wahacza, a pochylenie zmieniło się około 1 stopień w negatyw, góra poszła w negatyw, także tu pokazuje stopień różnicy. To urządzenie musiałem troszeczkę ustawić z powrotem, żeby pokazywało 0. I zrobię tą samą operację, czyli najpierw w dół o 40 mm, a za chwilę do góry. I zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Zawieszenie poszło w dół o 40 mm, dokładnie 325 względem 365 tego, który jest na 0, względem tego punktu. I już teraz widzę, że jest dosyć duża różnica, ponieważ wcześniej było równe 2 stopnie, teraz jest około 1,5 stopnia. Czyli na tych 40 mm udało się uzyskać pochylenie mniejsze o pół stopnia, czyli tą różnicę mniejszą o pół stopnia względem tego, co było fabrycznie. Pojadę za chwilę do góry i myślę, że zakładając, że kąt tego zawieszenia zmienia się w linii prostej, to najprawdopodobniej przy 405 mm będzie 1,5 stopnia negatywu. Teraz poszedł pozytyw, ponieważ koło poszło w dół, więc koło poszło w pozytyw, a za chwilę pójdzie nam w negatyw. Także no już coś wiemy. Dokładność tego pomiaru jest jako taka, na tyle ile jestem w stanie to zmierzyć, ale z tego co widzę tutaj jest nawet troszeczkę mniej niż 1,5 stopnia. Przed chwilą też było lekko mniej niż 1,5 stopnia, więc myślę, że można założyć pomiędzy 1 a 1,5 stopnia różnicy, ale to i tak jest nawet więcej niż pół stopnia, między pół a 0,75-0,85 stopnia różnicy względem tego, co jest fabrycznie. Czyli cel jest osiągnięty, praca tego zawieszenia w kontekście pochylenia koła zmniejszyła się, co na dobrą sprawę jest dużym plusem i będzie to pomagało w uzyskaniu lepszej trakcji, ponieważ będzie można pozwolić sobie na większą pracę tego zawieszenia, czyli bardziej miękką sprężynę, bez utraty przyczepności opony, ponieważ te wcześniejsze 2 stopnie zmieniają się teraz na 1,5, 1,2, 1,3 stopnia. Podsumowując, tak to działa. Udało się uzyskać mniejszą pracę w kontekście tendencji do pochylenia koła w momencie kompresji. Pozwoliłem sobie zrobić taki wykres. Próbowałem to zrobić ładniej w jakimś Excelu, Wordzie i tak dalej, ale no niestety nie byłem nigdy korpoczłowiekiem, więc jest analogowo na kartce w kratkę. Zielona linia to jest wahacz w fabrycznym miejscu, a czerwone obniżone o 40 mm. I widać tutaj, że linia czerwona obróciła się bliżej pionu, co może przynieść nic innego jak dodatkową trakcję. Szukając informacji na temat modyfikacji właśnie tylnego zawieszenia, modyfikacji tych punktów, wahaczy itd., znalazłem firmę, która się nazywa Quick Motors. Za chwilę będę mówił bardziej skomplikowanych rzeczach, w tym tych z ich oferty, ale ciekawostką jest to, że ta firma sprzedaje wycięte i wygięte blachy do wspomania wózek właśnie z taką samą relokacją punktów wahacza, jaką zrobiłem i przetestowałem przed chwilą. Produkty, które ta firma robi, są ewidentnie pod ściganie się i rajdy i tego typu historie. Co dodaję w drifcie? Mam nadzieję, że w najbliższych kilku miesiącach będę miał opcję to sprawdzić. Jestem już na ostatniej prostej, żeby poskładać moje auto. Na marginesie robię też filmy o modyfikacjach tego auta i o budowie. Macie gdzieś tutaj u góry odnośnik, więc staram się to w miarę na bieżąco relacjonować i ten punkt relokacji też będę sprawdzał, ile to dało i co to dało w rzeczywistości. To, że chcemy w drifcie uzyskać jak najmniejszą pracę zawieszenia w kontekście pochylenia i zbieżności w momencie kompresji, w teorii jest zgodne z rzeczywistością, tylko że na pewnym poziomie wymyka się temu. I tutaj podziękowania dla Kamila, który postawił mnie przed ścianą i muszę o tym powiedzieć, uzupełnić ten temat. Na bardzo wysokim poziomie zaawansowania zawieszenia mamy do czynienia z camber gain i toe gain. I celowo mówię to w języku angielskim, ponieważ w języku polskim nie znajdziecie żadnych informacji na ten temat. Musicie oglądać filmy po angielsku. Nawet ja nie jestem w stanie Wam
powiedzieć nic więcej na ten temat, ponieważ moja wiedza i możliwości, umiejętności na ten moment się kończą. Na filmie, który za chwilę zobaczycie, a właściwie rolce z Instagrama, widać Nissana S14, auto zbudowane pod formułę drift typowo zawodnicze i widać tam toe gain, czyli to, jak w momencie przekazania napędu na tylną oś, czyli kompresji zawieszenia, jak bardzo mocno koła idą wyzbieżne. Jest to aż absurdalne, jak mocno idą koła. Zwróćcie uwagę na to. Rozdział 6. Modyfikacje NASA. Tak, dokładnie chodzi o to NASA, to, które tak lata sobie w kosmos. My zostaniemy na Ziemi. Nazwałem tak ten rozdział z tego względu, że to, o czym za chwilę powiem, wymaga ogromu wiedzy, doświadczenia i możliwości, na które ja niestety nie mogę sobie pozwolić na ten moment, może za jakiś czas tak. A chodzi o całkowite przemodelowanie tylnego zawieszenia, zostawiając tylko fabryczne punkty, ale wszystkie elementy takie jak wózek i wahacze są zrobione od czystej kartki pod to, żeby one pracowały tak jak chcemy w drifcie, czyli 0 i 0. 0 pochylenia, 0 zbieżności w momencie kompresji. Pokażę Wam teraz rozwiązania, które znalazłem od tych najmniej do tych najbardziej skomplikowanych. Wspomniany wcześniej Quick Motors ma w swojej ofercie w pełni customowy wózek tylnego zawieszenia. Ta płyta pod dyfrem sugeruje, że jest to rozwiązanie typowo rajdowe, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na mocowania wahaczy. Jest to po prostu całownik z dużą ilością otworów. Można w nich zamontować wahacze w dowolnej wysokości, na dowolnym miejscu, obserwując przy tym po prostu, jak zmieniają się parametry, które chcemy uzyskać. Zbierając materiały do tego filmu w różnych miejscach, YouTube, Facebook, Instagram, już jakiś czas temu wiedziałem, że jest taka firma jak FDF kanadyjska, która robi zestawy zawieszenia do różnych karoserii jeżdżących w drifcie, nie tylko BMW. Zarówno skręt, jak i tylne zawieszenie. I to, co teraz zobaczycie, to są rolki z Instagrama, które zapisywałem sobie w międzyczasie, a za chwilę przejdziemy do większej ilości informacji niż to, co można wrzucić na rolkę na Instagramie. Alright, so on this video I'm going over a rear grip kit design for the E46. I have been able to make a kit that actually tows in under compression by moving a lot of the points, all within FD regulations, of course. Rear grip kit design for the E46. You can see we've got some very unique brackets here on the subframe, and also the knuckle looks kind of crazy. And then this is where it gets interesting. I knew I needed to brace the bulk of the knuckle at this bending point. Added in some cutouts, lighten up the whole assembly, designing the bracket for the Wilwood calipers. So I also included 370Z wheel bearings. Dzięki temu, że zbieranie materiału do tego filmu zajmuje mi tak dużo, no to FDF wrzucili na YouTube film z montażu tego tylnego zawieszenia do E46. Link oczywiście macie w komentarzu, możecie obejrzeć tam cały film. I dzięki temu, że to zawieszenie zostało zaprojektowane od czystej kartki, no to ono zupełnie nie ma tendencji ani do pochylenia, ani do zbieżności, z tym, że widzieliście na filmie, że jest to po prostu taka trochę taktologia, można powiedzieć, NASA. Jest tam kupa pracy wykonana w to, żeby to po prostu działało tak, jak powinno. Tutaj też należy się małe sprostowanie. To zawieszenie FDF, które w tym momencie widzicie, ma ogrom różnych ustawień. W zależności od tego, jak będzie ustawiona, tendencja do wcześniej wspomnianego camber gain czy toe gain może być większa lub mniejsza. Dlaczego nie chcę zagłębiać tego tematu? Powód jest bardzo prosty. Bazując na fabrycznym zawieszeniu, fabrycznym wózku, fabrycznych wahaczach wleczonych, ewentualnie tylko zmieniając wahacze poprzeczne, możemy spróbować coś uzyskać relokacją punktów, ale w dalszym ciągu mamy fabryczny kształt tych wahaczy, który niestety, ale jest taki, jaki jest i bez całkowitej modyfikacji tego zawieszenia możemy zmniejszyć tendencję czy do pochylenia, czy do rozbieżności w momencie kompresji, ale nie zniwelujemy tego całkowicie. I myślę, że nie ma potrzeby rozwijania tego dalej, ponieważ bazujemy na fabrycznym zawieszeniu, a nie na zrobionym zupełnie od zera. I myślę, że i tak te modyfikacje, które pokazałem w filmie, są na tyle dosyć łatwe i na tyle dużo dające i na tyle rzadko spotykane w polskim drifcie, że myślę, że warto w to zainwestować trochę czasu i mam nadzieję, że po tym filmie będzie tego więcej, ponieważ będziecie wiedzieć, jak do tego podejść i właściwie po co do tego podejść, ponieważ mam nadzieję, że jasno przedstawiłem to, co te modyfikacje faktycznie dają.
Swoje rozwiązanie na tylne zawieszenie ma też estoński Wisefab. Wisefab to jest marka sama w sobie. Kto siedzi w drifcie trochę czasu, to dokładnie wie, co to jest za firma i co oni potrafią. I tu z kolei podziękowania dla Maxa, który odezwał się do mnie kilka dni temu, wysyłając mi właśnie ten film, który też macie w komentarzu. I tam oprócz całego zmodyfikowanego tylnego zawieszenia w postaci wózka i wahaczy, jest też pewna modyfikacja, którą będziemy próbować testować. I tą modyfikacją jest lekka zmiana właśnie w tej regulacji tutaj, tej regulacji zbieżności. Cały film oczywiście macie w komentarzu i możecie obejrzeć, o co chodzi, ale w skrócie chodzi o ten punkt, czyli miejsce montażu tej tulei. Ona jest tutaj w tej powiększonej regulacji, dokładnie w tym miejscu, w którym jest fabrycznie. Z tym, że Wisefab podszedł do tego troszeczkę inaczej i oni całkowicie mają zmodyfikowany ten wahacz wleczony, to wszystko jest całkowicie przemodernizowane z tego względu, żeby maksymalnie wykorzystać miejsce, które jest. A my spróbujemy troszeczkę inaczej do tego podejść i wykorzystać po prostu to, co mamy i ten punkt przesunąć do tyłu, czyli cały wahacz wleczony, żeby przesunąć do tyłu auta. I według tego filmu z Wisefaba powoduje to, że zawieszenie ma mniejszą tendencję, a nawet zerową tendencję do wchodzenia w rozbieżność w momencie kompresji. Ile to da? Myślę, że może to dać dokładnie tyle samo mniej więcej, co relokacja tego punktu wahacza w wózku. Czyli nie uzyskamy zera, ale uzyskamy znaczącą poprawę właśnie zmiany tego parametru, czyli mniejszą tendencję do rozbieżności w momencie kompresji. Za jakiś czas to się okaże i jeszcze raz pozdrowienia Max. Mam nadzieję, że będziesz to testował za jakiś czas i będziemy mogli z tego coś nagrać. U siebie prawdopodobnie też będę to testował. No i zobaczymy. Podsumowanie. Mam nadzieję, że po tym filmie Wasza wiedza na temat ustawienia tylnego zawieszenia wzrosła. Oczywiście jest to taki temat, gdzie wiele rzeczy jest zmiennych i wiele osób ma swoje zdanie na ten temat. I tu zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat ustawienia zawieszenia, to komentarze są Wasze. Ja je bardzo chętnie czytam i odpowiadam na nie i później też dużo z tego wyciągam. Celowo nie powiedziałem o amortyzatorach i sprężynach, ponieważ jest to temat rzeka i nie czuję się jeszcze na siłach, żeby w to wchodzić. I też wyznaję taką zasadę, że nie znam się, to się nie wypowiem, więc na to jeszcze muszę zebrać trochę więcej informacji i doświadczeń, żeby móc powiedzieć więcej o sprężynach i o amortyzatorach. Tutaj najbardziej chodziło mi o to, żebyście zrozumieli, jakie były założenia fabryczne tego zawieszenia, jakie są podstawowe te modyfikacje, jakie parametry wyjściowo ustawić i później obserwować to, co się zmienia, jak się zmienia i co można z tym zrobić. No i oprócz tego taki zwiastun tego, że modyfikacje są możliwe i będę to na pewno rozwijał, będę dawał jakieś informacje i na pewno filmy dalszej modyfikacji tych zawieszeń. Mam aktualnie chyba 3 wózki E36, jeden E46, które będą trochę pocięte, zmodyfikowane, będą testowane w różnych autach. Więc zobaczymy z czasem, co to daje i co można z tego zawieszenia uzyskać i wyciągnąć maksymalnie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach i jeszcze raz, jeżeli macie jakieś przemyślenia, uwagi, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, też Instagram w opisie tego filmu. No i tyle. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnych filmach.